Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Zaczynamy ciąg dalszy odcinków o odnawianiu róż piennych. Wielu osobom w tym roku przemarzły róże pienne i być może chcecie zobaczyć, jak sobie można w takich sytuacjach poradzić. Powstało kilka odcinków, bodajże 4 odcinki w ubiegłym roku, jak wyprowadzać pień, jak zakładać oczka, co robić po okulizacji i mamy właśnie takie zaokulizowane róże w ubiegłym roku i co dalej. Więc pierwszą rzeczą, którą ja już sobie zrobiłem, to jest odcięcie tej góry, tego pnia powyżej tych szlachetnych oczek, które zakładałem w ubiegłym roku, tak? Zobaczcie, tutaj mamy oczko szlachetne w tym miejscu, o. Natomiast to jest pęd dziki. Jego sobie tutaj należy oderwać, o. Widzicie? W ten sposób. Tu mamy szlachetne oczko, tu mamy szlachetne oczko. I jeszcze jedno szlachetne oczko powinno być, tu jest, o. Widzicie? Ono też nie zastartowało jeszcze. Tu jest jeszcze jedno oczko, które się przyjęło, ale ono jeszcze nie zastartowało. Dlaczego ono nie zastartowało? Słuchajcie, nie wszystkie pąki startują równo, ale jest coś, co przeszkadza w wystartowaniu takiego oczka. Zobaczcie. Jeżeli mamy taki pęd z założonymi oczkami, to naturalną rzeczą jest to, że na nim startują różne pąki. I zobaczcie, tutaj mamy pąk, który zastartował, ale to jest pąk dziki. To nie jest nic z okulizacji, to nie jest oczko z okulizacji. Musimy je na bieżąco usuwać, tak? O, w ten sposób. Tutaj poniżej też mamy dzikie pąki, które wystartowały. I to jest właściwy moment na to, żeby je wszystkie pousuwać. O, w ten sposób. Jeżeli to zrobimy, one będą tutaj znowu się pojawiać, takie pąki. Są tutaj takie malutkie, których jeszcze do końca nie widać, o, ale one będą tutaj startować już. Ten, tak? I my je musimy na bieżąco usuwać i wtedy cała energia z korzenia pójdzie nie w te dzikie odrosty, ale pójdzie w te szlachetne pąki, na których nam zależy. I wtedy obudzi się też i ten pąk tutaj. Ale musimy pilnować tego, żeby usuwać na bieżąco te dzikie, boczne odrosty. To samo zrobię tutaj. Zobaczcie, to jest dziki odrost. Ja go usunę, tak? To jest dziki odrost. Ja go usunę. Tylko uważajcie przy tym usuwaniu, żebyście nie pomylili dzikich odrostów ze szlachetnymi oczkami. To są szlachetne oczka. Poznacie to po miejscu okulizacji. Jest wyraźne nacięcie w literę T i tam było włożone oczko i ono zaczyna wyrastać. To samo jest tu. Czyli mamy 2 oczka, których nie możemy usunąć, bo jeżeli byśmy to usunęli, to prawdopodobieństwo, że coś nam jeszcze stąd urośnie, jest bardzo, bardzo małe. Czasem się to zdarza, ale najczęściej się już nic nam nie urośnie z tej tarczki, jeżeli usunęlibyśmy teraz to wyrastające pęd z oczka. Ale tutaj już mamy dziki fragment pędu i zobaczcie, tutaj dołem nam rosną bardzo już duże, dzikie pędy, które należy usuwać na bieżąco. To jest właściwy czas i trzeba to robić. Nie można tego przegapić, bo potem tylko sekatorem będziemy mogli to odciąć. Tutaj może, o tutaj zobacz. Fajnie to będzie widać na tym. Zobaczcie, ile tutaj mamy dzikich odrostów, tak? Tu jest odrost na odroście, zaczynając od dołu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu już muszę uważać, bo tutaj zakładałem oczka, więc muszę się zacząć przyglądać, czy czasem nie wyrwę sobie szlachetnego oczka. Tu mam szlachetne oczko, tu, widzicie, założone. Więc na razie jeszcze tu nic z tego nie wyrosło. To jest dzikie, więc mogę oberwać. To jest dzikie, więc mogę oberwać. To też jest dzikie, więc mogę oberwać. To też jest dzikie, więc oberwę. To też jest dzikie. Na razie tutaj znalazłem tylko jedno szlachetne oczko, więc sobie odwrócę ten pęd w drugą stronę. I co my tu mamy? Tu mamy drugie szlachetne oczko. Tak. Ono nie wygląda zbyt ładnie. I szukamy jeszcze trzeciego szlachetnego oczka. Tu było coś, co nam się nie przyjęło. Coś, co nam się nie przyjęło. Nie mogę dalej znaleźć. Czy jest tu gdzieś jeszcze... Czyli tutaj mamy 2 oczka, które się przyjęły, ale jeszcze nie zastartowały. Usuwamy te dziki i czekamy,
aż tutaj tam to zastartuje. Mamy obok, ta roślina nie była okulizowana, to jest do usunięcia ten odrost, ale ta była okulizowana. I co my tu mamy? Tutaj nam już zastartowało jedno oczko, o, to. Tak. Drugie tutaj też nam zastartowało w tym miejscu. To jest dziki pęd, który nam zaczyna rosnąć, to też jest dzikie, to też jest dzikie. Czyli tu już mamy dwa oczka i z drugiej strony powinno być jeszcze trzecie oczko w tym miejscu. Widzicie, ono startuje. Tu. O, i sobie przez przypadek oderwałem, widzicie co wam mówiłem, żeby sobie nie oderwać, a ja sobie tu oderwałem tarczkę ze szlachetnego oczka. I może już z tego nic nie wyrosnąć, może tu jeszcze coś wyrośnie. Dlatego tak strasznie to jest ważne, żeby to robić bardzo delikatnie, bez pośpiechu, bardzo uważnie. W każdym razie dwa oczka mam uratowane. Może tutaj z tego coś jeszcze urośnie. Tutaj, zobaczcie, tutaj wygląda to dosyć słabo, dlatego że jedno oczko nam zaczyna startować. To oczko nam zaczyna startować. O. Ale to już nam nie zastartuje. Tu mamy martwe. To oczko jest martwe. To jest dzik, tutaj co sobie odrywam, to tutaj mam dzik. I jeszcze mam jedno oczko, ale też jest martwe. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, to jest martwe. Czyli tutaj mam tylko jedno oczko żywe, chociaż tutaj nie do końca. Tu jeszcze coś się może obudzić. Ono wygląda na brązowe, ale ja widzę, że tam jest jeszcze taka czerwonawa tkanka. Może to jeszcze się obudzi. Natomiast jedno na pewno tutaj jest martwe. A tutaj mamy inną sytuację. W ogóle to mamy na wysokich pniach oczkowałem inną odmianą, a na niższych pniach oczkowałem inną odmianą. Tu są dwie różne odmiany i zobaczcie, tu już mamy piękne przyrosty, widzicie? Z tych oczek już ładnie tu nam zastartowało. Dwa pędy. Tu mamy trzecie oczko, o, w tym miejscu, które też już startuje. I czwarte oczko, które też startuje. I teraz nie mamy tutaj dzikich pędów, dlatego że te pędy były usunięte, to cała siła poszła nam w te szlachetne oczka i zobaczcie, jakie one są już ładne, duże. To, co możemy teraz zrobić, to najlepiej wziąć sekator i w takiej fazie, jak one są, takie powiedzmy do 10 cm, zrobić coś takiego. Skrócić je. Pobudzamy nowe pąki gdzieś tu po bokach, które będą, do wytworzenia, do rozgałęziania się po prostu tego. Tutaj mamy podobnie. Oczko, które nam zastartowało, już ładnie rośnie. Tutaj drugie oczko, które dopiero nam startuje. Widać ładnie, że startuje taki czerwony punkcik, to jest to. Trzecie oczko nam tutaj się nie przyjęło, tak? A czwartego nie założyłem. Czyli tu mamy dwa oczka i trzeba po prostu robić wszystko, żeby ich nie zniszczyć. I obrywam sobie cało tutaj wszystko, co rośnie na pniach. Tu podobnie, obrywam sobie te dziki i mam jedną już ładnie startujący pąk z oczka. Ja sobie go skrócę. Tu mi drugi startuje, tak, o, w tym miejscu. I tutaj trzeci. Tutaj tak samo, odrywam sobie dziki. To jest szlachetne. Ładnie startuje. Tu jest szlachetne. Ono jest żywe, ale jeszcze nie zastartowało. To jest dzik, którego muszę oberwać. To też jest dzik, którego muszę oberwać. Więc mam jedno i drugie. I z drugiej strony powinienem mieć trzecie oczko. Tutaj też ładnie startuje. O. Czyli jest ok. Nie będę wam tych wszystkich sztuk pokazywał, bo to jest zbyt nudne. Pokazałem wam, o co chodzi. Musicie obciąć pęd nad tym najwyżej założonym oczkiem około 5 cm, 5 do 10 cm. Później pilnować i obrywać na bieżąco odrosty dzikie, ale jednocześnie pilnować i nie uszkodzić sobie tych szlachetnych pędów wyrastających z założonego i przyjętego, przezimowanego oczka. I jeżeli to wam ładnie wszystko zaczyna odrastać, to jeżeli ten pęd szlachetny ma około 10 cm, skracacie go tak, żeby zostało go 3-4 cm. I tyle. Potem będziemy pokazywać, co dalej robić. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.